jest to projekt bardzo w dużym jeszcze zainspirowany taką klaustrofobią wielkiego miasta i też sposobem, w jaki my pracujemy, w jaki żyjemy. My właściwie odkąd zaczęliśmy współpracę przez projekt Children, potem moją drugą płytą solową Silent Treatment, jeszcze przez dużo innych różnych projektów po drodze, filmowych i tak dalej. W sumie żyjemy tak dość intensywnie, to znaczy pracujemy cały czas. I myślę, że jakby stąd to się gdzieś tam na tej płycie pojawia się taki bardzo intensywny sposób egzystowania w takiej wielkiej dżungli, ale jednak w jakiejś konkretnej samotności. A z drugiej strony Anglia ma wielką spuściznę, ale też może powiem, że wielki sentyment dla artystów, którzy kreują inne światy i jest to w jakiś sposób częścią jakby dorobku kulturalnego. Takim jakby dla mnie, może nie powiem, że inspiracją, ale na pewno jakby podtrzymaniem na duchu w takiej sytuacji, bo to jakby Steven namówił mnie do tego, żeby stworzyć jakąś nową postać i stworzyć nowy świat. Na przykład był Ziggy Stardust i to, że takie projekty tak naprawdę w Polsce na przykład nie miałyby miejsca i mogłyby być przyjęte jako że tak powiem dość negatywnie, a to jest bardzo ciekawa praca i dla mnie to było takie nowe wyzwanie. Daddy was a great captain, commander general, and a FlyKKiller. Never left the bridge before midnight. What do I know about me with my bike? Crew would put on the brave faces. And you, where did you get that scratch? Climbing trees? Never left the bridge before. I had a band before, a previous project, the Free Association, which was me and my friend, who David Holmes, who's producers, and we took it out live. And I think that was quite difficult to make the transition. I wasn't really enjoying live stuff. So after that, I thought it's time to make my own record. So we kind of finished the Free Association, and I started writing what I thought was going to be my solo record, which is just going to be instrumental, quite experimental. And I think it took on a life of its own after 2 or 3 months. I started to realise that perhaps we needed some melodies, some lyrics, and I asked Patty to come and sing. And it just really evolved, and then it was like, oh yeah, this does need to have songs. It's taken on a life of its own. It's a bit bigger than I thought it was going to be. And it's funny because it's just gone on like that. It's gone from that to being songs, to then being released on trying to release quite a small experimental record that suddenly everyone's picked up on, which is great. It's fantastic. And then the live show, getting offered to do the Isle of Wight festival. It was almost like I really don't want to play live, and then the Isle of Wight came in. It was like, well, we've got to get a band now. Yeah, so, oh, here we go again. But I'm really enjoying it this time. I'm really. I don't know what's changed. It's just that I'm really enjoying this experience with this band. It's great, really good. Never left the bridge before. Never left the bridge before.
jest taka wielka, żywa kula energii, która wiecznie obraca się wokół własnej osi i przybiera postać, którą przywołujemy, jakby, którą każdy człowiek przywołuje w własnej wyobraźni. I wydaje mi się, że dla nas FlyKKiller jest takim studium emocji w pewnym sensie, pod względem jakby merytorycznym i tego, co robimy w sensie metafor i w jaki sposób pracujemy. To wiesz, to jest po prostu jakby historia pewnego spektrum odczuć, takich jak właśnie strach, paranoja, lęk, agresja, ale tak naprawdę to są rzeczy, które są kompletnie w środku i mają ogromny wpływ na twoje życie i na twoje decyzje i na wszystko, co się dzieje wokół ciebie, a tak naprawdę to tylko od ciebie zależy, czy są, czy ich nie ma. The album, I think, making the album took that's quite a good way of putting it, because I think it started off, for me personally, it was a very dark experience. It was coming from a very dark place to begin with, and then I think there was a transformation halfway through. Things became a bit brighter. I think personally I was on a bit of a journey making this record from darkness to light. So yeah, I'd say it is a metaphor for emotions, I guess, in a way, isn't it? I mean, yeah. In a way, every record is. Yeah, yeah. Dla nas zawsze bardzo ważną rzeczą było to, że każdy projekt, na którym byliśmy wobec każdego projektu byliśmy naprawdę w 100% szczerzy. To znaczy, tak jak się nie spodziewaliśmy tego, że FlyKKiller zostanie tak ciepło przyjęty w mediach, na przykład w Anglii i teraz tutaj, co jest również bardzo miłe. Ale tak przede wszystkim ważne jest to, że wiesz, w momencie, kiedy powstaje piosenka, czy utwór, czy pojawia się jakikolwiek nastrój, który potem przekłada się na muzykę, to naprawdę nic innego się nie liczy, tylko to, gdzie jesteś w tym momencie w życiu i to jest właśnie to coś, co zostaje na zawsze, więc w taki sposób będziemy już zawsze pracować. There's very few things we believe would never change. Few things we believe would never change.